Przez lata lekarze ostrzegali ludzi, aby unikali kawy, ponieważ może to zwiększyć ryzyko chorób serca. Jednakże w dzisiejszym wideo opowiem o istniejących nowych dowodach na to, że kawa zapewnia korzyści zdrowotne i to nawet przy 2 do 3 filiżanek dziennie, co jak przedstawili uczeni wiąże się z dłuższym życiem, niższym ryzykiem chorób serca oraz problemów z arytmią serca. Gotowa? No to zaczynamy. Wszystkie minione obawy dotyczące picia kawy wyłoniły się z badań przeprowadzonych kilkadziesiąt lat temu, w których porównywano osoby pijące kawę z osobami niepijącymi pod kątem wielu wskaźników zdrowotnych, w tym problemów z sercem i śmiertelności. Badania te nie zawsze kontrolowały wiele innych czynników, które mogły odpowiadać za zły stan zdrowia, takich jak palenie, picie alkoholu i brak aktywności fizycznej. A jeśli ludzie, którzy pili dużo kawy, mieli również inne niezdrowe nawyki, nie było tak naprawdę jasne, czy kawa była odpowiedzialna za ich problemy z sercem lub wyższą śmiertelność. I tak, ostatnie badania pokazują, że po dokonaniu odpowiednich korekt pod kątem czynników zakłócających osoby pijące kawę nie wydają się być bardziej narażone na problemy z sercem lub raka niż osoby, które nie piją kawy. A według nowych badań przedstawionych na 71. dorocznej sesji naukowej American College of Cardiology, która odbyła się w kwietniu 2020 roku, kawa może być korzystna dla zdrowia serca. W pierwszym badaniu naukowcy przeanalizowali dane od 382 000 uczestników bez stwierdzonej choroby serca. Średnia wieku uczestników wynosiła 57 lat, a badanie obejmowało równą liczbę mężczyzn i kobiet. Badanie wykazało, że 2 do 3 filiżanek kawy dziennie wiązały się z około 10 do 15% niższym ryzykiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, problemów z rytmem serca lub śmierci z powodu choroby serca. Ci, którzy pili 1 filiżankę kawy dziennie, mieli najmniejsze ryzyko udaru mózgu oraz śmierci związanej z sercem. Drugie badanie obejmowało ponad 34 000 osób, które miały już jakąś formę choroby sercowo-naczyniowej. Ustalono, że ci, którzy wypijali 2 do 3 filiżanek kawy dziennie, mieli mniejsze szanse na śmierć w porównaniu z tymi, którzy kawy nie pili. Ponadto naukowcy odkryli, że każda ilość kawy wiązała się z niższym ryzykiem problemów z rytmem serca. W rzeczywistości spośród ponad 24 000 osób biorących udział w badaniu, które miały nieregularne bicie serca, picie kawy zmniejszało ryzyko śmierci. W trzecim badaniu naukowcy ustalili, czy wypijany rodzaj kawy ma znaczenie i aby to sprawdzić, naukowcy porównywali dane osób, które piły kawę rozpuszczalną, mieloną oraz kawę z kofeiną i bezkofeinową. Ponownie naukowcy odkryli, że 2 lub 3 filiżanki kawy były najlepszym rozwiązaniem, które wiązało się z niższym ryzykiem arytmii, zablokowania tętnic serca, udaru lub niewydolności serca, zarówno w przypadku kawy mielonej, jak i rozpuszczalnej. Kawa bezkofeinowa nie miała żadnego wpływu na nieregularne bicie serca, ale zmniejszała za to choroby układu krążenia, z wyjątkiem niewydolności serca. Wcześniej eksperci zalecali unikanie kawy, gdy masz problemy z sercem, ale nowe badanie sugeruje, że kilka filiżanek kawy dziennie może nie być takie złe, jak wynika z dotychczasowych wskazań. Jednakże ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed zwiększeniem spożycia kofeiny, ponieważ kawa może przyspieszyć tętno, a niektórzy obawiają się, że jej picie może wywołać lub nawet pogorszyć niektóre problemy z sercem. Jednakże dane z powyższych badań sugerują, że codzienne spożywanie kawy raczej może być częścią zdrowej diety i to nawet dla osób z chorobami serca. Ale jeśli jeszcze nie pijesz kawy lub lubisz trzymać się tylko 1 filiżanki dziennie, nie ma potrzeby zwiększania spożycia, zwłaszcza jeśli jej picie powoduje niepokój lub dyskomfort. A kolejnym minusem picia od 2 do 3 filiżanek kawy może być to, że ludzie, którzy są wrażliwi na kofeinę lub mają wrażliwy żołądek, mogą ciągle doświadczać problemów z tym związanych. Osobiście
nie wykorzystałbym tych wyników, aby polecić rozpoczęcie picia kawy tym, którzy obecnie jej nie piją. Bo jak wiemy z niektórych ostatnich randomizowanych danych, kawa może zwiększyć dodatkowo bicie serca i może mieć wpływ na skrócenie snu. Dlatego należy być ostrożnym, bo temat wymaga tak naprawdę dalszych badań. Jednakże najważniejsze jest to, że według ACC kawy nie należy się obawiać, pomimo posiadania jakiejś formy choroby sercowo-naczyniowej. A samo badanie pokazuje, że regularne spożywanie kawy jest bezpieczne i może być częścią zdrowej diety, nawet dla osób z chorobami serca. A na koniec dodam tylko, że badacze radzili również pijącym kawę, aby pamiętali o wszystkich dodatkowych kaloriach, które spożywają wraz z naparem, w tym śmietanką, cukrem, a nawet bitą śmietaną, które mogą naprawdę się sumować i być niezdrowe dla utrzymania zdrowej sylwetki. A jeśli chcesz poprawić swoje zdrowie, to poznaj 6 prostych zmian, które polepszyły moje zdrowie i wygląd ciała zaledwie w ciągu miesiąca. Sprawdź, czy Tobie też uda się poczuć lepiej. Oglądaj!